Noc Dziękczynienia, czyli Nowy Straszak od Elijah Roth, no wiesz, ten facet między innymi od Hostelu, działa albo nie działa. To w zależności od tego, jak podejdziesz do tego filmu. I o obydwu oczywiście podejściach powiem. Fabuła nie jest skomplikowana, nie będę jej całkowicie zdradzał, tylko w zarysie mamy oczywiście Noc Dziękczynienia, wiadomo, Ameryka, no i jest jak najbardziej wyprzedaż, bo wiadomo, że po czwartku jest ten piątek, Black Friday, jest wyprzedaże i tak dalej, ale w trakcie zakupów, że tak powiem, dochodzi do jazdy. Rzeczywiście ludzie giną, dzieje się po prostu, no i rok później wraca, mija czas, no i jest zabójca i postanawia podźgać ludzi, no i to wszystko. I jeżeli potraktujesz ten film jako kolejny slasher, kolejny tam straszak, gdzie rzeczywiście krew się leje, no to po prostu stwierdzisz, ale to jest beznadzieja, to jest tandeta, ten film do niczego się nie nadaje. A dlaczego? Otóż fabularnie ten film, no, do wybrednych, do najbardziej wyszukanych nie należy. Ja wiem, że przyzwyczailiśmy się do tego, że horrory to przeważnie, no, tandeta, wiesz, blondynka, mamy kolesia, bo to Ameryka, to wiadomo, to mamy kolesia z liceum, czy coś, powiedzmy, napakowany, gra w futbol, czy tam jakiś inny sport, gdzie może pokazać ryja, głupio giną, wiesz, blondynka biegnie, mamy elegancko trawa, stadion narodowy, ona się potyka, zamiast wybiec z domu biegnie na górę i tak dalej, takie są założenia. No i rzeczywiście tego tutaj jest naprawdę całe mnóstwo, całe tony, bo mamy, no oczywiście, że tak, mamy idiotę, który się okazuje, że jest jeszcze większym imbecylem, nie można byłoby sobie to zdarzyć. Jeżeli myślisz, że na przykład w tym momencie on powie coś głupiego i zażartuje z chłopaka, z mózgowca, który mu pisze lekcję, no to tak będzie. No i wszystko to rzeczywiście tutaj jest i jeżeli potraktujesz ten film w ten sposób, jako kolejny slasher, to się bardzo, bardzo zawiedziesz. Ten film na pewno działa. Jeżeli znasz filmy Roffa, no to dokładnie wiesz, że u niego krew się leje nie litrami, ale hektolitrami. Po prostu on tego rzeczywiście lubi, tego uwielbia i tutaj to jak najbardziej jest, bo nasz John Carver, bo tak się rzeczywiście nazywa nasz Złol. John Carver to jest jeden z osadników, który tam w 1620 którymś roku przypłynął na Mayflower w ogóle i tak dalej. Ojciec założyciel, jak zwał, tak zwał. No i tak się oczywiście nazywa ten Złol, Carver. I tak na dobrą sprawę, ten film, jeżeli chcesz obejrzeć taką produkcję, to mówisz, ale to jest tandeta, to jest strata czasu, to mi się w ogóle nie podoba. Fabularnie jest źle, jeżeli chodzi o krew, jest dobrze, ale ogólnie jako koncept jest beznadziejny i rzeczywiście tego filmu się nie da oglądać i powiem Ci w ten sposób, kiedy oglądałem ten film, to właśnie tak do niego podszedłem, mówię, to jest po prostu dno, to jest maksymalnie 4/10, to jest po prostu maks, co mogę temu filmowi dać. Bo tego się nie da się oglądać, co nie? No wiadomo, jest poczucie humoru, jest fajne odnośniki, ale rzeczywiście jest dno. No i potem zaczęmy się przygotowywać do tego odcinka, wiesz, sprawdzać ciekawostki na IMDb i tak dalej. No i przypomniałem sobie, właściwie IMDb mi przypomniało wraz z YouTube'em, że wiele lat temu Quentin Tarantino i Roberto Rodriguez zrobili taki projekt Grinch House się nazywał, kiedy zrobili filmy Planet Terror i Death Proof. No i tam poproszono właśnie Elijah Roffa, ażeby nakręcił wymyślony, tak, zwiastun wymyślonego filmu. Wiesz, wcześniej to było zrobione przy okazji Hobo with a Shotgun, potem zrobili film Macheta i zrobili film i tytuł tego filmu, który miał być wymyślony, był Noc Dziękczynienia i właśnie opowiada o tym, że John Carver szlachtuje ludzi. I kiedy sobie to przypomniałem, podszedłem do tego filmu całkowicie inaczej. Bo już nie było to, proszę bardzo, to jest horror, na poważnie lecimy, będzie się działo, tylko to jest żart, to jest jajo, to jest fajny komentarz, do tego również dojdę i jeżeli podejdziesz do tego filmu w ten sposób, to jak najbardziej. Znalazłem cytat z Elijah Roffa, udzielił kiedyś wywiadu magazynowi Total Film i tak powiedział na temat tego. Powiedzieliśmy sobie, udajemy, że Święto Dziękczynienia, film z 1980 roku, który to był tak obraźliwy, że zniszczono każdą odbitkę, wszystkie scenariusze spalono, reżyser zniknął, członkowie ekipy zmienili nazwiska, jedyna osoba zapisała zwiastun i udostępniła go w serwisie YouTube. Jest to zatem restart, tak zwany reboot w 2023 roku. Kiedy tak powiedzieliśmy, mieliśmy wszelkiego rodzaju możliwości i pole do popisu. I kiedy tak podszedłem do tego filmu, że jak najbardziej jest to po prostu film, ale zrobiony na jajo, można powiedzieć, że jak najbardziej humor to jest
można powiedzieć, komedia horrorowa, horror komediowy, nie aż tak bardzo, ale tutaj bardzo wiele rzeczy jest właśnie odnośnikami do tamtej sceny. Jest taka, w zwiastunie ona się pojawia, scena na trampolinie z cheerleaderką, nie będę więcej zdradzał. Tutaj ta scena również się pojawia. Te teksty, które pojawiały się w zwiastunie, there will be no leftovers, nie będzie resztek, tutaj jak najbardziej. I dużo i bardzo dużo tutaj jest nawiązań. I kiedy to sobie uświadomiłem, to stwierdziłem, rzeczywiście to jest bardzo fajnie zrobiony film. Jest świetny pomysł, bo w tym momencie on się nabija z tego, że jak najbardziej w tym standardowym, sztampowym koncepcie amerykańskich slasherów musimy mieć nastolatka, który jest debilem. No, jak mówiłem wcześniej, rugby, no właśnie, przepraszam bardzo, przepraszam wszystkich fanów rugby, amerykański futbol. Teraz przepraszam wszystkich fanów futbolu. Dobra, nieważne, w dupie mam, jakiś tam amerykański sport, wiadomo. Poprawność polityczna, go away. Musimy mieć blondynkę, musi być wszystko właśnie tutaj to się znajduje. Kiedy mamy tak naprawdę te wszystkie rzeczy, jeżeli to sobie uświadomisz, no to powiesz, jest dobrze i jest naprawdę bardzo dobrze. Mam mnóstwo minusów wypisanych, po czym się one okazują, że kurczę, ale to w tym momencie one się zmieniają, jak mówię, minusy, żeby się zmieniły, żeby wam te minusy nie przysłoniły plusów, jak to powiedzieli w Misiu. Ale tutaj rzeczywiście jest to zrobione dobrze. Cały czas, nawet jak popatrzę na ten film w inny sposób, jak mówimy, zwiastun możesz sobie zobaczyć, jest dostępny ten zwiastun filmu z 1980. Jest dostępny na YouTubie, więc możesz spokojnie sobie go obejrzeć. I wtedy ten film, oglądając ten film, masz wrażenie, że kurczę, no rzeczywiście to jest dobra, fajna sprawa, to jest ciekawy straszak. Może nie bardzo, bo to wiadomo, akurat nie straszy w slasherach, nie chodzi o straszenie, bardziej o to, żeby się dużo krwilało, a tutaj się, jak już mówiłem, bardzo dużo leje. Jest kilka ciekawych zgonów, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ja wiem, no, Skruch, mówisz o zgonach, są ciekawe. Tak, akurat w tym przypadku są ciekawe. Żeby nie zdradzać wiele, to powiem tak, scena z cyrkulatką, czyli z piłą taką, bardzo mi się podobała. Oczywiście zrobiona dosyć ciekawie, sam koncept. Co tutaj jest jeszcze właśnie, która... Tak, jest kilka takich scen, które robią wrażenie, ale dla mnie ten film najbardziej działa nie jako horror, nie jako slasher, nie jako film gore, po prostu jest tego mnóstwo, a krew się leje, jako metakomentarz. Otóż Roth bardzo umiejętnie i w bardzo ciekawy sposób nabija się z nas i pokazuje, jak ogromną, bo nie dużą, ogromną, gigantyczną rolę w naszym życiu pełnią media społecznościowe. Wiesz, Instagram, YouTube i tak dalej, bo rzeczywiście bez tego ten film naprawdę nie mógłby powstać. On jest świetnym komentarzem. Nasz, no tak mówiłem wcześniej, napakowany osiłek, nagle okazuje się, że on ma problem z tym, że jakby to ująć. Aha, on ma problem z tym, że ktoś go otagował na zdjęciu na Instagramie, nie będę mówił więcej, ogarniesz, ale nie ma problemu z tym, że podczas tej masakry na początku filmu w tym supermarkecie, on to wszystko nagrywał i w ogóle nie chciał nikomu pomóc. Tutaj ktoś, wiesz, leży, załóżmy, nie wiem, ręka złamana albo krew się leje, nie odkładam, dziękuję bardzo, szybko trzeba jakąś wziąć koszulę, bluzkę zawiązać. Nie, on ma problem z tym, że ktoś go otagował, a nie miał problemu, że widział i nagrywał, jak ktoś ginie, wiesz, to jest takie pojmowanie na zasadzie, że a dobra, skoro ja patrzę przez telefon, to wiesz, to mnie to nie dotyczy. I rzeczywiście to jest świetny komentarz, bo dużo osób, właśnie dużo społeczeństwa po prostu, a coraz więcej się tego widzi na Twitterze, czy tam na X, jak tam lubisz zwać, gdzie powiedzmy ktoś jest napadany, albo ktoś po prostu jest wypadek i ludzie zamiast reagować, zamiast pomóc, zamiast nawet zadzwonić po policję, straż pożarną, czy tam pogotowie, to będą nagrywali i tylko patrzą, okej, dziękuję bardzo, aha, fajnie, i potem rzucam, patrz, ale mam na Instagramie mam tyle lajków, tyle... Nie, no niekoniecznie rzeczywiście o to chodzi. I w ten sposób ten film rzeczywiście dobrze działa, bo tak naprawdę gdyby nie media społecznościowe, to w takiej formie i taki koncept nie mógłby powstać, bo rzeczywiście bez mediów społecznościowych ten film no musieliby całkowicie zmienić scenariusz. Nie to, że wiesz, że mógłby być John Carver cały czas, który tam powiedzmy zabija ludzi, ale rzeczywiście musiał być całkowicie inny koncept i wydaje mi się, jako takie fajne przymrużenie oka nie zadziałałoby aż tak dobrze. Bo tutaj, jak mówiłem wcześniej, bez znajomości tych rzeczy, że to jest zwiastun, nawiązanie do zwiastunu, który tam gdzieś rzeczywiście był, no to tak akurat dobrze by nie zadziałało. Zresztą
w miarę szybko się uporali z produkcją, bo tylko i wyłącznie 35 dni mieli. No, jeżeli znasz standardy Hollywoodu, to dokładnie wiesz, że to jest bardzo mało. Tak to, z drugiej strony w ciągu 35 dni to Patryk Wega kręci 3 filmy. No, ale to jest Patryk Wega, wiadomo. On to dostanie. Zobaczymy nagrodę swojego nazwiska za najgłupszą produkcję. Ale fajnie to wszystko rzeczywiście na planie wyglądało. Pojawia się kot, który rzeczywiście jest aktorem. Ekipa nazwała go Leonardo DiCaprio. Fajna z grasów. Oczywiście kot się nazywał Tonic, a wcześniej mogłaś go zobaczyć chociażby w Ostatnim cmentarzu dla zwierząt. Ale czemu o tym mówię? Ponieważ przy takich scenach, kiedy trzeba szybko wszystko, a tu okazało się, kot był super świetnie wytrenowany. Tu się patrz, teraz przejdź to. Raz, dwa, trzy, dziękuję bardzo, nie trzeba mu powtarzać. Naprawdę, jak rewelacyjny aktor. W sklepie wykorzystano specjalne techniki wizualizacji, nie będę teraz wchodził w szczegóły. W każdym razie już nie trzeba było rysować, wiesz, tak zwanych storyboardów, że okej, tutaj kamera i tak dalej, tu się popatrzy, tylko elegancko ciach, dziękuję bardzo. Przy pomocy technologii zrobiono to i rzeczywiście to wyglądało dobrze. Więc ten film w tym aspekcie wygląda bardzo ciekawie. A jak jest z postaciami? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, o proszę bardzo, tak, ona rzeczywiście robią na mnie wrażenia, kibicowałem, żeby przeżył, żeby przeżyła, albo i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jest różnie. Przyznam szczerze, no ja wiem, że zdarza się tak, że Johnny Depp pojawił się w Koszmarze z ulicy Wiązów, że Jennifer Aniston to Leprechaun, a Henry Cavill to Hellraiser, między innymi oczywiście, no ale jedną z głównych bohaterek jest Jess, tak, Jessica, która, tak popatrzyłem sobie, a nawet w tym momencie odpalę, chcę zobaczyć, jak się nazywała aktorka, która właśnie wcielała się w jej rolę, Nell Warlock. I ona cały czas wygląda, jak miała zatwardzenie. Naprawdę, Kamina, nieważne czy ona się cieszy, bo przyszedł do niej chłopak, czy właśnie zabili jej kolegę, koleżankę, czy goni ją zabójca, ona zawsze... A nie, nic nie będzie się działo. No naprawdę, jest beznadziejna, jest koszmarna, mimo że w filmie obsadowo nie jest dobrze, ale pojawia się weteran już horrorów, no niech tak będzie, weteran kina w każdym razie, Patrick Dempsey, więc rzeczywiście on się tutaj pojawia, znany aktor, oczywiście bardzo znany, odgrywa ważną rolę, gra tutaj, dobra, żeby nie spalił, albo szeryfa, albo policjanta, bo to rzeczywiście małe miasteczko jest i dokładnie to samo miasteczko, które oczywiście było grane w tym udawanym, że tak powiem, tandetnym, podrabianym zwiastunie, więc rzeczywiście to jest w ten sposób zrobione, że akurat tak, obsadowo w porządku. Chyba było mi żal, tak, była chyba może jedna, czy tam jedna postać, która rzeczywiście odłożyła łyżkę, czyli nie powiem kogo, w ogóle napisz mi w komentarzu kogo, po obejrzeniu rzeczywiście filmu, kogo ci naprawdę było żal, że odłożył łyżkę, a rzeczywiście albo tego mogli odstrzelić, bo był rzeczywiście bakłażanem. Jeżeli chodzi o zabójcę, to byłem skonfundowany. Tak, jest takie słowo, bo Roth bardzo fajnie się, jak już mówiłem wcześniej, bawi konwencją, daje nam po łbie z tymi wszystkimi Facebookami, Instagramami i tak dalej, i kiedy już myślimy, że to będzie ten, bo tak nawet sobie to oznaczam, w 15 minucie wiem, kto jest, tak? Potem mam napisane w godzina 13 wiem, kto jest. Po to tylko i wyłącznie, żeby się okazało, że nie wiedziałem. Nie wiedziałem, kto jest zabójcą. A może zabójczynią? No, nigdy nie wiadomo u Rotha, jak to wygląda. I rzeczywiście muszę przyznać, że bardzo często jest tak, że dostajemy i to powiedzmy jakiś tam jest, wiesz, zabójca, a bo to się działo, bo to się... Nie, tutaj akurat to jest wszystko logicznie wytłumaczone i kiedy sobie możesz sobie obejrzysz ten film drugi raz z tą świadomością, kto jest, że tak powiem, tym zbirem, tym Johnem Carverem, to w tym momencie będzie ci wszystko wskakiwało. To jest takie samo jak chociażby w strasznym filmie, kiedy się dowiadują na końcu, że to Dewey jest, czy na przykład w filmie Podejrzany, tak, między innymi ze Stevenem Baldwinem, tam też rzeczywiście jest taki fajny zwrot akcji, to wszystko ma ręce i nogi. I muszę przyznać, że akurat to sprawia, że ten film jest dobry. Według mnie rzeczywiście Noc Dziękczynienia, nie spodziewałem się, naprawdę, spodziewałem się kolejnego horroru
Ostatnimi z nimi bardzo. Z dobrymi straszakami rzeczywiście jest bardzo ciężko. Spodziewałem się kolejnego, wiesz, jakiegoś tam straszaka, który jest, może być, raz, dwa, trzy wchodzisz do gry, czy jakieś inne takie badziewie. A tutaj się okazuje, że kiedy, jak to mawiają widzowie w trakcie odcinków na żywo, posiadasz wiedzę tajemną, ten film staje się z beznadziejnego rzeczywiście bardzo ciekawą produkcją. Więc napisz mi, czy ten film dla Ciebie działa w ten sposób, że obejrzałaś, stwierdzisz, nie, to jest dno dna, nic tego filmu nie ratuje, nie widziałam zwiastunu tego podrabianego, nie chcę wiedzieć, czy rzeczywiście jesteś w tej drugiej grupie, która stwierdzi, kurczę, no to rzeczywiście fajnie to jest zrobione, dobrze to wygląda, ten komentarz do nas, do społeczności jest super świetny i no, jak to jest u Ciebie? Ponieważ to jest horror, straszak, nieważne, thriller, jak zwał, tak zwał, tworzony w obecnych czasach, jest, powiedzmy, no umówmy się, że scena po napisach, no tak ją nazwę. O niej powiem troszkę za chwilę i zdradzę, że później właśnie będę omawiał, no, szczegóły już filmu, więc no, jeżeli jeszcze nie było Ci dane zobaczyć produkcji, no to możesz, będą tak zwane spoilery. Mimo że to nie jest wieśka, tylko będą spoilery. Ale dla mnie tak, to jest dobry film dla tych, którzy kochają gore. Jeżeli lubisz filmy Roffa i wiesz, czym to się je, no to będziesz bardzo zadowolony. Oraz jeżeli chcesz spędzić przyjemnie, no umówmy się, te przysłowiowe 1,5 godziny w kinie, no to jak najbardziej polecam ten film, ale jeżeli chcesz tylko i wyłącznie slashera, żeby było się działo i jakaś tam fabuła, taka namiastka była fabuły, a postacie to nie były bakłażany dopiero co ścięte z grządki, nie, to sobie rzeczywiście daruj, bo to nie tędy droga, to nie jest film dla Ciebie. A teraz pora na, że tak powiem, scenę po napisach. No oczywiście wiadomo, że dobro musi zwyciężyć, no i tak jest powiedzmy i tym razem. Nie będę mówił co, kto, gdzie, jak i kiedy, no można się domyśleć i to Ci oczywiście powiem, kto przeżył. Jedna osoba, która przeżyła, czyli tak, no główna bohaterka Jessica przeżyła. Na zakończeniu filmu, kiedy zdradzam zakończenie filmu, więc jeżeli nie, to oglądasz i słuchasz na własną odpowiedzialność. Kiedy wraz z Bobim, czyli swoim kolegą, byłem chłopakiem, sprawili, że John Carver zginął, tak? Okazało się, że gdzieś tam był wybuch i on przychodzą strażacy i słuchaj, przeszukaliśmy wszystkie gruzy pobojowiska, nie ma żadnego ciała. Ale to on nie mógł przeżyć, było tak gorąco, że na pewno wyparował, wiesz, ciach, pach, blach, nie ma go, dziękuję bardzo i po herbacie. No i my w tym momencie mamy taki najazd na strażaka, jak Michael Myers się ubrał, że cały strażak pełen tutaj idzie oczywiście z tasakiem, z toporem i odchodzi sobie w porządku i mija jakiś czas, nie mam napisane czy to jest rok, 2 lata czy 53 dni później i nasza Jessica budzi się, oczywiście obok jest jej facet, ona się budzi i drzwi od szafy się otwierają, nie? No to ona nie budzi swojego faceta, idzie do tego, nie? I nagle z tej szafy wyskakuje płonący John Carver. Po czym na się budzi. Jest. Drzwi od szafy zamknięte. W porządku. Czyli oczywiście, że tak. Jeżeli film się dobrze sprzedał, a już się bardzo dobrze sprzedał, bo rzeczywiście zarobił kasiorę potężną. Sprawdzam tylko i wyłącznie no jak do tej pory w Ameryce, tak, no to jest $13 milionów, więc film no już pewnie się zwrócił, więc druga część będzie, John Carver zapewne powróci, będą chcieli zrobić z niego kolejnego, wiesz, jak najbardziej Wiktora, Chuckiego, Freddy'ego, Michaela Jasona i tak dalej, czy im się to uda, jeżeli Eli Roth zostanie i rzeczywiście chociaż miałem powiedzieć, chociażby jako producent, no ale dobrze wiemy, że w przypadku innego geniusza horroru, nieważne, tego odpiły między innymi. Jeżeli on tam został jako producent, no nie zawsze to wyglądał dobrze, zobaczymy jak będzie tym razem. Mam nadzieję, że rzeczywiście zostanie, chociaż tam inne produkcje, oczywiście inne projekty się otworzyły, w jednym z nich po prostu nie mógł kręcić, więc wziął Tima Millera, tak, tego od Deadpoola i od ostatniego Terminatora, mówi stary, mam zrobić dokrętki, idź ty zrobić, ja się skupię na tym projekcie, dlatego też on tak szybko powstawał, więc zobaczymy jak to będzie rzeczywiście wyglądało. Mam nadzieję, że no, taki fajny w miarę dobrze zrobiony, że nie przejtoczy się to w kolejny krzyk, no bo rzeczywiście wiemy co teraz się dzieje z Krzykiem 7, tam wielkie problemy obsadowe, ale o tym będzie oczywiście innym razem. Udostępnij, jak najbardziej, udostępnij tę recenzję, jeżeli lubisz takowe filmy, jeżeli rzeczywiście stwierdzasz,
Oczywiście, że tak. Horrory to jest dobra sprawa, slashery tak, a Noc Dziękczynienia, czyli Thanksgiving, to jest, no, powiedzmy horror, slasher, straszak po prostu, film, który dobrze wciąga, jest krwawy i podoba się takim tygryskom jak mnie. A tutaj gdzieś więcej horrorów? Pewnie, że tak, bo zawsze są dobre horrory w cenie.